Siemka, ja jestem Adacho i z wielką przyjemnością witam Was w pierwszym odcinku wspólnego czytania mangi, która została mi ostatnio polecona przez jednego z Was, a mianowicie Dragon Ball Wrath, czyli gniew, wściekłość, złość. Jest to fanowska manga autorstwa Francuza, z tego co kojarzę tutaj po imieniu i po oryginalnym języku tej mangi. To jest wersja angielska przetłumaczona, ale manga w oryginale powstawała po francusku. Autor się nazywa, uwaga, Thibaut de Boom. Tutaj mamy na dole informację dotyczącą się autorstwa. Manga jest już zakończona, powstawała w latach 2014-2020, ma 16 rozdziałów, jest tego dość sporo, ale uwaga, nie wiem, czy będziemy razem się przy niej dobrze bawić, ze względu na jedną rzecz. Jak widzicie, okładka jest całkiem obiecująca, jest tutaj troszeczkę fanowskich rzeczy, jakiś tam Bardoczek SSJ w tle, Broly, Goku i Vegeta w Super Saiyanach, no i tajemnicza postać, która skradła tutaj główne światło reflektorów na tej okładce. Jakiś sześcioręczny gość, który... No właśnie, kim jest? Tego możemy się dowiedzieć z tej małej notki, którą Thibaut zamieścił tutaj na drugiej stronie. Zaraz ją sobie przeczytam, ale teraz sobie tak myślę, że gdyby Thibaut de Boom był postacią z Adachoverse, to jakby się nazywał po polsku? Tybalt Eksplozja? Pan Tybalt Eksplozja jest autorem mangi Dragon Ball Smok Piłka Gniew w zasadzie. I jest jedna rzecz, której się obawiam, która tyczy się tej mangi. Bo tak, została ona mi polecona przez widzów, więc domyślam się, że to nie jest tak, że polecilibyście mi coś, czego nie będę rozumiał. Ale zresztą może najpierw przeczytam to, co tutaj pan Tybalt Eksplozja napisał. Przepraszam. Thibaut de Boom napisał. Oczywiście linki do mangi wkleję wam w opisie, żebyście mogli sobie zerknąć nie tylko na te prace, ale też na inne fanowskie mangi pana Thibaut. Cześć wszystkim, ta manga to crossover pomiędzy światem Dragon Balla a światem wideogry Asura's Wrath. I jest to gra wideo właśnie, której ja nie znam, ale najpierw przeczytam tę notkę do końca. Zapraszam was do tego, żebyście zerknęli sobie na tę gierkę, żebyście lepiej rozumieli historię. Starałem się bardzo, żeby zintegrować te wydarzenia, ale może wyszło za bardzo skomplikowanie, pomimo wszystkiego. Kolejną rzeczą, o której tutaj mówi Thibaut w tej notce, jest to, że ta manga, tak jak mówiłem, powstawała w latach 2014-2020 i nie wszystkie wydarzenia, chociażby z Dragon Balla, tyczące się limitu Potary, które pojawiły się później, oczywiście w Dragon Ballu Super, zostały tutaj wzięte pod uwagę. My oczywiście nie będziemy się tego czepiać, mi bardziej zależałoby na tym, właśnie tak patrzę, że coś mi świeci po oczach. Mi bardziej zależałoby na tym, żeby znajomość gry Asura's Wrath nie była mandatoryjna. Jest takie słowo? Kurwa, no jest takie słowo. Czyli po prostu nie była obowiązkowa przy zrozumieniu tej historii. Nie będę dłużej przeciągał tego wstępu. Oczywiście, tak jak mówię, linki do autora znajdziecie w opisie, a my zobaczmy, gdzie ta historia nas wrzuca. A w zasadzie nie wiemy, gdzie ta historia nas wrzuca, ani do jakiego momentu w historii na osi czasu nas wrzuca, bo miejsce i czas są tutaj nieznane. W którą stronę to się będzie czytać? Od lewej do prawej, czyli w tradycyjny sposób, a nie w sposób mangowy. Stworzyłem mantrę. Mantra jest energią całego istnienia. Tworzy życie i je zabiera. Podróżuje ona przez światy, które zmieniają się między cyklami stworzenia i zniszczenia. Ale pewnego dnia, jako rezultat anomalii, dwa światy, które nigdy nie powinny się ze sobą złączyć, stworzyły multiwersalną aberrację. Mamy prawdopodobnie tutaj genezę tego, że świat Dragon Balla i świat tej gry wideo Asura's Wrath zostały połączone. Moją misją jest zakończenie tego, zanim wytworzy to za dużo problemów. Kto to mówi? Czy to nie mówi jedna osoba, czy tylko mówią nie my mission, czyli jedną osobą, a nie our mission. Jesteśmy teraz już w pewnym miejscu, na planecie Vegeta w roku 725. Jest to rok, w którym Saiyanie jeszcze żyli. W tej wersji historii wiele rzeczy się zmieniło, a grupa bogów nazywana 8 strażnikami, a w zasadzie 8 generałami. Guardian to jest strażnik, Generals to jest generał, no to powiedzmy, że takimi strażnikami generalnymi, strzegącymi generałami, to są bogowie, którzy utrzymują pokój we wszechświecie, czyli można powiedzieć, że to są tacy Kaioshini. Nie jest póki co to aż zbyt trudne do ugryzienia. Jeden z nich, Asura, zamieszkał na planecie Vegeta. Zaoferował tamtejszym mieszkańcom ochronę przed tyranem Freezą, ale jednego dnia Asura zniknął, pozostawiając planetę Vegeta w rękach jej losu, czyli prawdopodobnie została ona zniszczona w tamtym momencie przez Freezę. Dragon Ball... mamy Potarę w logo. Proszę bardzo, czyli będziemy... Chociaż w sumie zostało to też w notce powiedziane, że
autor nie pamięta aż tak bardzo limitu Potary, więc był to pewien miękki spoiler, że będziemy mieli w tej historii fuzję Potar. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o ilość stron, to jest ich 40 w pierwszym rozdziale, więc jeśli Wam się spodoba, to oczywiście możecie zostawić komentarz i lajka, dać znać, że będzie to tytuł, który będziecie śledzić. Ja jestem póki co ciekaw, tak jak mówię, jest tego dość sporo, bo jest 16 rozdziałów, ale mam nadzieję, że to będzie bardziej Dragon Ballowe niż asurowe. Rozdział pierwszy. Rok 737. Świt nowej przygody. Fateful day for the Saiyans, czyli ten dzień, w którym Saiyanie spotkali się ze swoim losem. Znajdziemy cię, Asura, i sprawimy, że pożałujesz, że kiedykolwiek nas zostawiłeś, mówi jeden Saiyanin, który wypomina strażnikowi planety, że ten zostawił ich na pastwę losu. Mamy Ginę i Bardoka, z tego co widzę. Ringo, to jest szalone, nie możesz go pokonać. I muszę mierzyć się z silniejszymi od siebie samego. Nie martw się, Ginę, pomogę mu, mówi Bardock. Więc lecę z wami. Nie pozwolę mojemu... I want my little brother with you. To jest brat Ginę. Czyli to jest wujek Goku. Nie puszczę cię samego z moim bratem, mówi Ginę. Żartujesz sobie? Przepraszam, Ginę, ale będziesz dla nas tylko obciążeniem. Poza tym, zanim znajdziemy Asurę, Ringo, specjalny gość i ja musimy zmierzyć się z Freezą. Jesteś dla mnie taki niemiły, Bardock. Ginę, wracaj kroić mięso, przecież ty tutaj w ogóle nie jesteś wojowniczką, o co ci chodzi? Ginę to jest kobieta z jajami, prawda? Mówię w przenośni, okej? W obecnych czasach to może dość dwuznacznie brzmieć. Tak czy siak, jest dla ciebie nieuprzejmy, ale jest realistą. Jesteś zbyt miękka. Nasz gość też jest bardzo silny. Naprawdę będzie dla nas wielką pomocą. Kto jest tym gościem? Bardock Ringo? Ringo po japońsku to jest jabłko. To jest ciekawe, bo to jest imię pochodzące od owoca, podczas kiedy reszta pochodzi imien sajańskich od warzyw. Ha! Wy, Sajanie, jesteście tacy zabawni. Wyglądacie tak silni i wasz potencjał wygląda na olbrzymi, ale boicie się tej różowo-fioletowej kreatury? A co to jest za postać? To jest ten ich dziwny przyjaciel? Bardock, Ringo, jeśli nie macie z tym problemu, zrobimy to szybko. Minęły wieki, odkąd zmierzyłem się z potężnym przeciwnikiem. Więc to jest ten ich przyjaciel. Trochę dziwny. To jest postać... Czekajcie, to jest gra, w której w sumie mamy taką postać, zobaczcie. Czy to nie jest podobna postać? Chociaż ten nie ma brody, ale takie ornamenty, takie wzorki na ciele, to jest okładka tej gry. Ktoś z was grał w tę grę? Widzę, że tutaj Capcom jest za to odpowiedzialny, także to jest japońska gra, nie? Nie wiem, zobaczmy, o co chodzi. Zobaczmy po tym pierwszym rozdziale, czy będzie to czytalne, że tak powiem. Poznajcie Augusa, jednego z 8 generałów? Będziemy ich nazywać 8 generałami, dobra? Bo już w mandze Dragon Ball Hakai są niebiańscy strażnicy, więc gdybym teraz mówił znowu strażnicy, to mogłoby się mieszać. Powiedzmy, że to są ci bogowie tych 8 bogów, o których tutaj była mowa. To jest 8 generałów, ale tutaj się okazuje, że Asura był jednym z nich i tutaj mamy kolejnego. Czyli mamy już dwóch. Asura, a drugim jest August. Okej, August. Stanisław August Poniatowski. Hej, August! Jesteś gotowy, żeby zabić Freezę? Jeśli polecimy do jego statku, zajmie nam to jakieś 20 minut. Bardock, nie mów tak głośno, jeśli oni używają skauterów, mogą wykryć naszą konwersację. Haha, dokładnie o to mi chodzi, odpowiada Bardock. Nie chcę tego potwora atakować w plecy. Chcę zmierzyć się z nim, patrząc mu prosto w oczy, wiedząc, że jest na nas gotowy. Dwójka Saiyan i August polecieli na spotkanie z tyranem Freezą. Niedaleko planety Vegeta, na bardziej zielonym księżycu obok. Więc ta dwójka Saiyan twojej rangi buntuje się przeciwko mnie. Freeza już o wszystkim wie i nawet nie jest na swoim statku, tylko na planecie, w zasadzie na księżycu. Jesteście żałośni! Nic nie wiecie na temat mojego prawdziwego poziomu mocy. Byłbym w stanie zniszczyć waszą planetę w sekundę! Zadziałało to Freezie na nerwy, zaczyna się on troszeczkę denerwować. A oni już się spotkali? Tutaj kolega, jak on się nazywał? Ringo. Kolega Ringo już tutaj się z nim spotkał? Może jesteś silny, ale nas się nie boisz, więc nas nie doceniasz. Szanse są po naszej stronie. Ringo, poczekaj. Mam dla nich pytanie, pyta Bardock. Dlaczego nas atakujesz? Zawsze podążaliśmy za twoimi rozkazami. Zawsze walczyliśmy dla ciebie, więc dlaczego? Od samego jaki Dodoria piękny. Dodoria chyba był u fryzjera. Albo w ogóle poszedł na siłownię. Nie widzicie? Jakby troszeczkę schudł, nie? Taki jakiś się stał, jakiś takich rys twarzy nabrał może zaczął dorastać, nie wiem. Dodoria tutaj wygląda na całkiem przystojnego gościa. Od początku używaliśmy was jako tylko marionetek. Teraz mistrz Freeza sprawi, że wszyscy znikniecie. Jesteście tylko głupimi małpami, mówi Zarbon. Wy potwory! Jaki jest cel za tym wszystkim? Aż tak bardzo się nas boicie? Pyta Ringo. Cóż, chcę być tylko pewien, że Super Saiyanin i Super Saiyanin Bóg się nie pojawią. Więc tego się boisz.
Mówi Ringo, który leci w stronę... To jest dość dziwne, że tutaj mamy historię, która dzieje się na planecie... Jeszcze raz. Na Księżycu, a nie na statku, nie w przestrzeni kosmicznej, więc ta walka odbyła się tak naprawdę trochę na osobności, bo tam w tej oryginalnej wersji, w zasadzie w tej pierwszej wersji ze specjala z Bardokiem mieliśmy wielu żołnierzy Frizy, a tutaj to odbywa się wszystko w odosobnieniu. O! Ringo uderza Frizę w twarz i ten nagle odlatuje? Jakim cudem? Jak śmiesz, mówi. Właśnie te onomatopeje. Jak to wygląda, te napisy w ogóle takie jakby nienaturalne aż dla mangi, prawda? Friza został trafiony w twarz. A kto to w końcu uderzył tego okej, w ostatnim momencie Ringa uprzedził August. Dobra, bo tak właśnie widziałem, że on na ręce miał jakąś rękawicę. Byłem gotowy do tego, August. Zamknij mordę, Ringo. Chyba że preferujesz, żeby twoja planeta została zniszczona. Tak jest, Friza. Z tym tytanem z nami jesteśmy niepowstrzymani, mówi Bardock. Czekaj. Ty nie jesteś jedną z małp? Zarbon, podaj mi jego poziom mocy. Nikt nie jest silniejszy ode mnie, nikt. No, jaki to poziom? Denerwuje się niecierpliwi Friza, ale czy ten poziom w ogóle będzie zmierzalny? Ten detektor musi być zepsuty, pokazuje 0. Ten gość nie generuje żadnej energii. Może on ma boską kij? Aha, no tak, w sumie jest Bogiem. Ale czy Bogiem, który ma boską kij? To jest pytanie. Musisz być zdziwiony, Friza. Jego energia nie jest taka sama jak nasza. Bóg? Nie, to niemożliwe. Jesteś jak Beerus. Friza obstrał gacie. Czy będzie się transformował do swoich wyższych form? Czy walka zostanie zakończona już teraz? Beerus? Nigdy o nim nie słyszałem, mówi Ringo. Więc przygotujcie się. Uspokój się, Bardock. Nie możemy się przeciwko niemu mierzyć. Ale przeciwko Zarbonowi i Dodori już bardziej. Zarbon wściekły transformuje się w swoją prawdziwą formę, doskakuje do Ringa i próbuje go kopnąć, ale wygląda na to, że Saiyanie są od niego silniejsi, co jest dość zdumiewające, bo jeśli spojrzymy chociażby na sagę Namek, to tam Vegeta dopiero po Zenkai Boostach był w stanie walczyć z Zarbonem, a tutaj Saiyanie niskiej klasy, albo może nie aż takiej niskiej, walczą z Zarbonem po transformacji. No wygląda na to, że tutaj historia potoczyła się nieco inaczej. Próbowaliście upokorzyć Lorda Frizę. Teraz doświadczcie prawdziwego bólu mojej potwornej formy, mówi Zarbon, doskakując do ringa, ale ten unika jego ciosu, ładuje w rękach jakąś kontrę. Mój poziom mocy to ponad 25 000 Dużo! Zarbon, przyjmij to, mówi Ringo, przygotowując w rękach kulę energii. Zarbon wyskakuje w powietrze. To bezużyteczne, Ringo. Nie lekceważ mnie, odpowiada Saiyanin. No merci, no merci, no merci. Tu amy chercher historii, a Julada de si... Przypomina mi to troszeczkę atak Trunksa. Chociaż on nie robił na początku tak, ale chociażby ten taki atak, w którym Trunks zniszczył Cella w pierwszej formie, kiedy wrócił do swojej linii czasowej, no nie? Też tak to wyglądało. 25 000? Nieźle, ale nadal jesteś słabszy ode mnie. Niczym nie jesteś w stanie mnie zaskoczyć, mówi Zarbon, odbijając ten atak kolegi Ringo, który wykrzykuje 3 wykrzykniki. A teraz co zrobisz? Zarbon ląduje koło niego. What? Co to kurwa miało być? Zarbon ląduje obok niego. Chwilę po tym, jak triumfalnie odbił jego atak, Ringo jest zdziwiony i nagle Zarbon dostaje buta w ryj i się nakrywa nogami. A, to chyba jest noga Bardocka, co? Czekaj. Bo tutaj mamy inną bliznę na twarzy. Dziwnie oni są rysowani. Nie bądź taki pewny siebie, mój drogi szwagrze. Patrz się i ucz. Twój czas nadszedł, Zarbon, wykrzykuje Bardock, czyli to Bardock zaskoczył Zarbona, kiedy on tak naprawdę miał przewagę nad Ringo. Nawet jeśli mnie pokonacie, Dodoria nadal tutaj jest. Od kiedy oni się tak kochają, Zarbon i Dodoria? Jeśli mówisz o twoim różowym koledze z kolcami... O nie, August już się nim zajął. Fani Dodori, ten film ostatnio z przeklętych figurek, w którym pozdrawiałem fanów Dodori, to chyba jedyny akcent pozytywny, który w tym miesiącu zobaczycie na moim kanale, bo Dodoria nie miał za bardzo chyba szans w walce z Augustem. Cóż, ja się nim zajmowałem, a teraz jest twoja kolej, mówi August. Ringo i Bardock w trójce zgangbangowali się na Zarbona. Nie wiem, co w tym czasie robi Friza, prawdopodobnie ogląda, jak jego podwładni są nokautowani. Bardock tutaj wykopuje Zarbona w powietrze, wystawia piłeczkę dla Ringo. Ringo przejmuje Zarbona, uderzając, w zasadzie na początku pojawiając się za jego plecami, uderzając go w tył głowy. Ten wraca do bazowej formy, traci swoją transformację, traci przytomność. Zarbon pokonany, kurwa, no po prostu, gdyby wszystko było tak proste. Nawet najlepsi żołnierze mają swoje słabości. Teraz kolej na Frizę, mówi Ringo. A, Ringo ma opaskę, potem będę mógł go poznać. I po bliźnie. On ma jedną bliznę taką długą, a Bardock ma krzyżyk. Zawołaliście mnie tylko po to? Jestem rozczarowany, mówi August. Dlaczego ziemia się trzęsie? Nie mówcie mi. O kurde, Friza uciekł. Czekajcie,
To może Frieza uciekł zniszczyć planetę? Spójrz na to, na pewno przygotowuje inny atak. O, on dosłownie poszedł na górkę, jakby zobaczcie, on patrzy na dół, spogląda w dół i rzucił w tym czasie atakiem w planetę Vegeta. On poszedł po prostu zniszczyć Vegetę w międzyczasie. Koniec Super Saiyan jest bliski. Legenda się skończyła, mówi Frieza. W międzyczasie gdzieś na planecie Vegeta. Bardock, Ringo, mam nadzieję, że obaj jesteście cali i zdrowi. Każdy Saiyanin ma złe przeczucie. Król Vegeta nawet tutaj komentuje tę całą sytuację wielokropkiem. Cóż. Myślę, że potrzebujesz mojej pomocy, duży bracie. Twoja mała siostra nadchodzi. Narrator nam mówi, że Saiyanin, pełen nadziei, jest również gotowy do walki. Mamy logo, w zasadzie taki herb saijańskiego króla, który znamy z oryginalnego Dragon Balla. Kto to jest? Kalifla jakaś? Patata! Patata, tomata, potato, tomato, batata. Okej, czyli ona jest od chyba ziemniaków batata, prawda? Patataj! Inny Saiyanin się pojawił. Saiyanka w zasadzie. Okej, nie mogliby oni mieć na przykład jakiejś blizny w takiej, na przykład, nie wiem, oka zabliźnionego jak Zoro, żebym mógł ich łatwiej poznawać? Patata, gdzie ona leci? Przecież ty nie możesz, Patata, do kosmosu lecieć! Jestem Ringo! Co? Kurwa, jaki jestem Ringo? Here I am, Ringo. Może ona leci, dopiero wylatuje. To nie jest tak, że ona poleciała już na ten księżyc. Misja powierzona mi przez Lorda Birusa jest zakończona. Wszystkie te małpy już nie żyją. Frieza! Ty draniu i tchórzu i śmierdzielu! Koniu! Nie no, co jest? To Patata w końcu przyleciała do nich, czy nie? Ginę, Patata! Wszyscy oni tam byli! Czekaj, on się przetransformował... Nie, to chyba nie jest transformacja, jakieś włosy tutaj się zmieniły na blond. Planeta Vegeta wybucha, Bardock to wszystko obserwuje, zaciska zęby z myślą, że Ginę i Patata wszystkie zostały zniszczone! O! Okej. Okej, to jednak jest transformacja. To jest pierwsza podwójna transformacja w historii. I Bardock, i Ringo transformują się w Super Saiyan na widok zniszczonej planety Vegeta. Co? Dlaczego się trzęsę? Jak to może być? W końcu ich trening przynosi owoce. Komentuje ten widok August. Jaki to jest chaos w ogóle, co tu się dzieje? Birus w ogóle jeszcze się uśmiecha? Co tu się dzieje? Czas, by zakończyć tę hałaśliwą walkę. Mówi nagle Birus, który się pojawia na miejscu. Co tu się dzieje? Zobaczcie, atak! 3 ataki trafiają w plecy Bardocka, Frizy i Ringo. Birus przychodzi na miejsce razem z Whisem i kończą tę walkę. Teraz ci głupi Saiyanie i ten przeklęty Friza nikogo nie będą denerwować. Obudziłeś się wcześniej niż zwykle, Lordzie Birusie. Czy coś się stało? Tak. Wyczułem pewne zakłócenie w historii i pomyślałem, że będzie to interesujące. Hej! Fioletowy kotku! I zniewieściały Czy on właśnie nazwał... Stanisław August Poniatowski właśnie nazwał Whisa zniewieściałym kolesiem. Poznajecie mnie? Whis, znam tego dziwaka? A, znam! Ty jesteś Bogiem chciwości. 7 grzechów głównych, tylko że ich jest 8 w sumie. To może jest na przykład 7 grzechów głównych i 1 dodatkowy? Takie nawiązanie tutaj w tym uniwersum? Skoro jest 8 tych niby bożków? A, pamiętam, jesteś Bogiem chciwości. Pamiętam, że przyleciałeś do mnie ze swoim uczniem Asurą, żeby zapytać, czy powinienem zabijać te dinozaury na ziemi, czy nie. Co? Co to za pytanie głupie? Przepraszam, ale teraz wrócę do spania, ponieważ miałem dziwny sen. Powinno mi zająć to 39 lat. Przepraszam, jeśli chciałeś ze mną walczyć, ale naprawdę nie chcę teraz tego robić. Słyszeliście to? Mam wrażenie, że tutaj kolega Tymoteusz Tybalt Eksplozja tak średnio to przetłumaczył na angielski, bo średnio to gramatycznie ma sens, ale chodzi tutaj o to prawdopodobnie, że August, spoglądając na odlatującego Birusa i Whisa, powiedział, że powiedział sobie pod nosem 39 lat. Miej się na baczności, Birusie, niedługo powrócisz, albo on powróci w zasadzie. Nie wiem, o kogo tutaj chodzi, ten upadły Bóg. Albo on ostrzega Birusa przed tym, że niedługo ktoś taki powróci. Co tu się stało? To ta Patata nagle przyleciała na ten księżyc? Jakim cudem ona tu przyleciała? No to planeta jest zniszczona, ale Patata uciekła i poleciała do kosmosu? Co tu się wydarzyło? Dlaczego Ringo i Bardock są nieprzytomni? Whis, lecimy. Nie wiem, kim jest ten upadły Bóg, o kim on mówi. Okej, czyli to chodziło o inną osobę, nie o Birusa. Nie wiem, kim jest ten upadły Bóg, o którym mówił Augustyn. Dobra, oni już sobie odlatują. Patata leci, biegnie do Birusa. Nie wiem, kim jesteś, ale lecę z tobą. Co to kurwa się dzieje? Złapała się
Virusa w ostatnim momencie, a oni już lecą, jakby nie mieli wyboru, jakby nie mogli się zatrzymać jeszcze. Chwila, moment, dobra. Planeta Lorda Virusa, czy ona z nimi poleciała? Czy oni nie mogli się... Przecież oni mogą się zatrzymać. Gdzie jesteśmy? Co taki dzieciak jak ty robi na mojej planecie? Przecież wyście tam lecieli razem z nią. Lordzie Virusie, ona jest Sajanką. Być może to ona ci się śniła. Możesz mieć rację. W tym przypadku Whis będzie cię trenował i zobaczymy, czy będziesz w stanie być Super Saiyaninem Bogiem. Słyszałem o tym wcześniej, ale... no dobra. Wydaje mi się, że nie mam wyboru. Co tu się w ogóle dzieje za chaos? Frieza, Zarbon, Dodoria, Bardock, Ringo, Patata, Beerus z Whisem przylecieli. August mówi o jakimś upadłym bogu, ta się złapała nogi Beerusa, poleciała z nim na planetę, on mówi: co ty tu robisz? Dobra, jak już jesteś, to będziemy trenować, żeby zobaczyć, czy nie jesteś bogiem. A ona: o nie! A w sumie okej. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Pani Patato, zaprowadzę panią do odwróconej tymczasowej komnaty czasu na 39 lat, ale z pani strony będzie to tylko 39 dni. O co? Aha, dobra. Nie, chwila. Bo Beerus będzie spał 39 lat, no to po co ona ma tam wchodzić? Nie rozumiem. Co to za rzecz? 39 lat? Prawie 1 miesiąc? Będę panią czasem odwiedzał, żeby przynieść coś do jedzenia i do picia i też ubrania. I Patata poleciała na trening, który trwał około 30 z 39 lat, które Beerus miał drzemać. Podczas gdy czas dla niej się nie różni, ta rzeczywistość zwiększa bardziej jej moc. W roku 767 Whis poczuł olbrzymią moc ze Ziemi. Ta energia pochodziła z półperfekcyjny Cell. Jeszcze Cella w tej historii brakowało. Żeby kontynuować swój trening, wysłał ją, żeby ta skonfrontowała się z tym potworem. Patata użyczyła swojej siły, żeby pokonać perfekcyjnego Cella. Potem postanowiła zostać na Ziemi, żeby uczyć się życia razem z Son Goku, synem Bardocka. W skrócie mówiąc, jej bratankiem. Zajebisty timeskip, nie? Zajebisty timeskip. Rok 767. Ziemia, miejscowość albo miejsce, które nazywa się Naraka. Podczas gdy Goku i jego przyjaciele właśnie zaczęli swoją walkę przeciwko Cellowi, Ringo i Bardock trenują w odmętach piekielnych w miejscu, które nazywa się Naraka. Razem z No to czemu jest napisane Erw Naraka? W odmętach piekielnych, które nazywa się Naraka, razem z Augustem, bogiem chciwości, jako ich mentorem. W tym miejscu czas płynie inaczej w zależności od tego, na jakim poziomie ludzie są zlokalizowani. W końcu przezwyciężyliśmy poziom Super Saiyan. Tak, staliśmy się silniejsi, ale czuję, że dalej jeszcze leży kolejna moc. Jesteście jeszcze lata świetlni od poziomu Asury, więc się pospieszcie. Rozdział pierwszy, koniec. Rozdział pierwszy, koniec. Co to jest? Co to jest? Ja pierdolę. Chyba trzeba grać w tę grę, żeby kojarzyć, co się dzieje. Albo kolega Thibo zrobił po prostu tutaj taką betoniarkę. Jeszcze Majin Buu widzimy w ogóle. Tak się składa, powiem wam jeszcze jedną rzecz. Tak się składa, że na stronie Manga Draft, niestety, mówię niestety, bo jest to pewny spoiler, widzę tytuły kolejnych rozdziałów. I widzę, że jeden z nich nazywa się... Szósty konkretnie. Triple Fusion Brogetto, a 7 nazywa się Brogetto White. Brogetto White. Więc powiem wam, nie wciągnęła mnie ta historia. Nie wciągnęła mnie, nie czytałbym jej sam. Być może to jest kwestia tego, że nie rozumiem trochę tego, co się dzieje. Może się historia po prostu musiała jakoś zacząć, a teraz będziemy mieli ciekawsze rzeczy. Jeśli jesteście ciekawi dalszej części historii, to możecie oczywiście napisać to w komentarzu, więc to od was zależy, decyzja moja, czy będę dalej to czytał, czy nie. Tak jak mówię, rozdziałów jest kilkanaście i tego naprawdę jest sporo. Moglibyśmy zobaczyć, jak to się będzie dalej prezentować, albo chociaż dojść do tego Brogetto White. Jeśli ktoś z was grał może w grę Asura's Wrath i jest tutaj kilka rzeczy fabularnych, które można byłoby wytłumaczyć za pośrednictwem wiedzy, którą by się wyciągnęło z tej gry, to też czekam na wasze komentarze. Możecie mi powiedzieć, czy ja coś przegapiłem, czy nie, czy może faktycznie tutaj dział się taki chaos, że zobaczyliśmy połowę postaci z Dragon Balla, z historii w ogóle Dragon Balla w 10 różnych lokalizacjach, 5 timeskipów i tak dalej. Tak czy siak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście linki
do autora Thibaut znajdziecie w opisie. Dziękuję za jego pracę, dziękuję za polecenie wasze, bo tak jak mówię, ta historia została mi przez was polecona. Historia jest zakończona, więc może też byłoby fajnie dokończyć jakąś mangę, która się w końcu domknęła, no nie? A nie czytam 5 różnych mang, które trwają i nigdy nie są domknięte. Tyle ode mnie, nie przedłużam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć, dziana!